Moje rybki mają się bardzo dobrze. To słynne zdanie z forów akwarystycznych skłoniło mnie do tego, żeby dzisiaj przyjrzeć się temu, jaki jest wpływ długotrwałego stresu na zdrowie i życie welonów. Po czym poznać, że ryba jest szczęśliwa, skoro nie mówi? Otóż ryby mają bardzo rozwinięty język ciała i każde nowe czy dziwne zachowanie powinno nas zaniepokoić. Może to być na przykład leżenie na dnie, głęboki oddech, dryfowanie na górze i w poszukiwaniu powietrza, złożone płetwy itd. Zwłaszcza na przykład złożone płetwy zwykle świadczą o tym, że ryba jest zestresowana. Okazuje się jednak, że problem stresu jest o wiele bardziej złożony i przez to też jest studiowany już od wielu lat zarówno na rybach dzikich, jak i tych ozdobnych, które trzymamy w swoich domowych akwariach. Długotrwały stres nie musi bowiem dawać natychmiastowych objawów, które są widoczne gołym okiem, a mimo to może mieć wpływ na zdrowie i kondycję naszych ryb. Zgodnie z zasadą lepiej zapobiegać niż leczyć, dobrze jest przyjrzeć się warunkom naszych ryb, w jakich mieszkają i zapewnić im właśnie możliwe najlepsze warunki. Tutaj na przykład odsyłam do swojego filmiku o groomingu, bo grooming to nie tylko jest budowanie masy czy odpowiedniego wyglądu ryby, ale też zapewnienie odpowiednich warunków bytowych, żeby ten właśnie piękny i naturalny rozwój miał szansę zaistnieć. Więc jakie są czynniki stresogenne? Po pierwsze, obsada. Posiadanie welonów w akwarium towarzyskim czy w akwarium z drapieżnikami nigdy nie będzie dobrym pomysłem. Nawet jeśli ryby tolerują się czy są ze sobą już od kilku lat, zawsze tak się mówi, aż do czasu, kiedy nie zdarzy się tragedia. Długotrwałe skutki stresu wyjdą prędzej czy później. Ryby mogą zacząć chorować, bo ich odporność będzie drastycznie spadać. Podobnie rzecz się ma z przerybieniem. Przerybienie jest na tyle niebezpieczne, że po pierwsze może prowadzić do tego, że parametry wody nie będą stabilne, a wręcz będą dalekie od idealnych. Po drugie, ryby mogą zarażać się nawzajem patogenami, ale też po trzecie mogą karłowacieć. Inny czynnik stresogenny to oczywiście brak pożywienia. Desperacja we zdobywaniu pożywienia może mieć skutki zarówno psychiczne, jak i fizyczne. Nie wspominając już o tym, że walka o zasoby to jeden z czynników powodujących agresję u welonów i tu znowu odsyłam do swojego innego filmu o możliwych przyczynach agresji. Z innych czynników to też złe warunki środowiskowe. Tutaj może być cała lista ich, na przykład za małe akwarium, za duże przerybienie, brak odpowiedniej filtracji, brak odpowiedniego napowietrzenia, bo im więcej ryb też zapotrzebowanie na tlen spada. Brak dobowego rytmu oświetlenia, co jest też ważne, bo dla niektórych może się wydawać, że ryby mogą mieć włączone światło całą dobę i wszystko jest ok. Ale tak naprawdę ryba, tak samo jak człowiek, potrzebuje mieć czas do tego, żeby wypocząć. Kiedy nie odpoczywa i rytm dobowy jest zaburzony, wtedy stres się nasila, a to, jak wiemy, doprowadza już do powstawania kolejnych problemów. Z innych czynników stresogennych to też mogą być przeoczone choroby, zła dieta itd. Jeśli chodzi o stres krótkotrwały u welonów, jest to mniej więcej, opiera się na tych samych mechanizmach jak u człowieka. Taki stres krótkotrwały może być z tego, że na przykład gonimy rybę siatką, czy wyciągamy ją na badania. Ryba wtedy reaguje czymś na zasadzie alarmu, takie walka o przetrwanie i wtedy wydziela bardzo dużo adrenaliny i kortyzolu. Ogólnie ten odcinek nie ma być o wpływie hormonów, czy o tym, jak działają hormony u welonów, bo byłoby to zbyt obszerne i prawdopodobnie zbyt naukowe. Natomiast jeśli kogoś to interesuje, to mogę w przyszłości przygotować taki odcinek, jak działają te hormony, żeby lepiej zrozumieć, jak to wszystko po kolei się dzieje. W każdym razie te hormony dają dodatkową taki zastrzyk energii rybie do tego, żeby mogła uciec z ewentualnej opresji. Niekiedy nawet taki krótkotrwały stres może się odbić na zdrowiu ryby. Wyrzut adrenaliny zachwiewa naturalną osmoregulację ryb. Możemy też zobaczyć sobie na przykładzie, kiedy robimy kąpiel w soli ryby i często też Wam mówię, że po powrocie do głównego akwarium ryba może się zachowywać dziwnie, może być właśnie zestresowana, zszokowana itd. To nic innego jak zmiana ciśnienia osmotycznego powoduje właśnie taką reakcję ryby. A osmoregulacja to nic innego jak właśnie balans między poziomem wody i soli w ciele ryby. Kortyzol, który wydziela ryba w takich sytuacjach stresowych, z kolei wpływa na poziomy białych krwinek, a te są bezpośrednio odpowiedzialne za odporność ryb.
I to tylko dzieje się po krótkim stresie. Co jednak, jeśli ryba jest ciągle eksponowana na czynniki stresogenne i jej stres jest długi? Dokładnie tak jak w przypadku stresu krótkoterminowego, krótkotrwałego, organizm ryby wydziela sygnał do mózgu, żeby produkowała te hormony, gdyż jest jakaś sytuacja awaryjna i alarmowa. Ryba po pewnym czasie przyzwyczaja się do nowych warunków tak jak potrafi. Taka adaptacja do tych czynników stresogennych trwa około 4 do 6 tygodni nawet. Niestety te wszystkie mechanizmy, które się dzieją podczas tej adaptacji, w trakcie i nawet po niej, strasznie wykańczają zasoby, które ma nasza ryba, więc będzie to prędzej czy później właśnie prowadzić do gwałtownego spadku odporności, powstawania chorób, a nawet śmierci. Wcześniej, kiedy Big Mac jeszcze był z nami, byłam wielkim przeciwnikiem tego, żeby go zabierać gdzieś do weterynarza na długą podróż, bo wiedziałam, że on już i tak jest bardzo zestresowany i kolejny taki stres mógłby właśnie przyczynić się do tego, że jego stan może się gwałtownie pogorszyć. Teraz z kolei zajmuję się dosyć ciekawym przypadkiem, kiedy Sunrise, jedna z moich ranchu, ma posocznicę. Tak, wiem, to się zdarza, chociaż jest to pierwsza posocznica, jakakolwiek zdarzyła się u mnie w akwarium. I Sunrise jest rybą, która ma dosyć ciekawą historię, gdyż jak przyszła, była całkiem pomarańczowa i nic nie wskazywało na to, że będą z nią problemy. Po kilku dniach zaczęła zmieniać kolor na ciemny, czarny, później on się zmieniał na lilac i teraz właściwie jest już całkiem pomarańczowa z czarną głową. Okazało się po nitce do kłębka, że ryby zostały poparzone chemikaliami jeszcze w sklepie i ten czarny kolor to było gojenie. Ale sądząc po tym, jak rozległe było to poparzenie, które wynosiło 100% powierzchni ciała, nie było ani jednej plamki pomarańczowej na niej w pewnym momencie, wyobrażam sobie, pod jak ogromnym stresem była ta ryba przez cały czas. Wprawdzie nie pokazywała tego. Cały czas była aktywna, jadła mi z ręki, była bardzo przyjacielska i miła, a mimo to ten stres, tak mi się wydaje, odbił się na niej tak drastycznie, że teraz właśnie walczy z posocznicą i prawdopodobnie będę musiała ją uspać, gdyż po 2 tygodniach nie ma żadnej poprawy, pomimo leczenia i wszelkich prób uratowania jej. Czynniki stresogenne mogą mieć wpływ nie tylko na zdrowie i kondycję ryb, ale także na ich wzrost oraz rozmnażanie się. Udowodniono naukowo, że długotrwały stres może mieć wpływ na funkcje rozrodcze ryb, ale także na metabolizm. Tutaj chodzi o to, że stres wpływa na tarczycę, a tarczyca z kolei wpływa na gospodarkę tłuszczem. Bardzo zestresowanych ryb może mieć fizyczne wady, a może być też skarłowaciały. To samo też tyczy się używania zbędnych leków. Każdy lek wlany do akwarium nie jest obojętny dla ryby i może przynieść negatywne skutki. Dlatego też zawsze uczulam, żeby przede wszystkim zapobiegać chorobom, a jeśli już się pojawią, to żeby je dobrze diagnozować i dobrze dobrać leczenie, gdyż każde nietrafione leczenie będzie osłabiać rybę. Czy wiecie też, że badając łuski można praktycznie bezinwazyjnie sprawdzić dobrobyt ryby? Okazuje się, że kortyzol osadza się na łuskach i tam można go zobaczyć. Jest to badanie bardziej miarodajne niż badanie z krwi u ryby, gdyż w krwi kortyzol bardzo szybko znika, natomiast w łuskach utrzymuje się przez kilka tygodni i też okazuje się, że taki krótkotrwały stres nie odbija się na łuskach od razu, tylko właśnie tam można zobaczyć zakumulowany kortyzol po takim długotrwałym stresie. Mówi się o tym, że potrzeba przynajmniej 14 dni w takim intensywnym stresie u ryby, żeby kortyzol zaczął odkładać się na łuskach. Było też bardzo ciekawe badanie przeprowadzone na welonach, kiedy eksponowano je na czynniki stresogenne, ale też miały 3 tygodnie tak jakby wakacji i w idealnym środowisku, przy idealnych parametrach. I nawet po upływie tych 3 tygodni kortyzol dalej był widoczny na łuskach ryb. Podsumowując, stresory fizyczne czy też chemiczne mogą u ryb wywołać różne funkcje czy czynności adaptacyjne, potrzebne do radzenia sobie z zaburzeniami stanu homeostazy, czyli właśnie tej równowagi. Jeśli stresor jest tak silny, że ryba nie jest w stanie utrzymać tego stanu homeostazy, może się zdarzyć, że ryba właśnie zacznie chorować albo umrze. Fizjologiczne reakcje na stres są pogrupowane jako pierwotne. To są właśnie głównie zmiany endokrynologiczne oraz wtórne, czyli takie, które dotyczące metabolizmu
równowagi hydromineralnej, funkcjami sercowo-naczyniowymi, oddechowymi i odpornościowymi. Pojawiają się również inne problemy ze wzrostem czy behawioralne. Zachęcam do przyjrzenia się warunkom, w jakich trzymamy swoje welony, ukochane złote rybki, czy ich obsada jest odpowiednia, czy ich warunki środowiskowe są odpowiednie, bo taki długotrwały stres prędzej czy później wyjdzie. Może się okazać, że nie dzisiaj i nie jutro, ale za tydzień, za 2 lub za miesiąc. Jeśli czasem tutaj zaglądacie i uważacie, że te materiały są ciekawe, interesujące, a jeszcze nie subskrybowaliście, to oczywiście zachęcam do tego, żeby subskrybować i już niedługo widzimy się w specjalnym odcinku. Dziękuję za uwagę.